Witajcie kochani, witam Was po niespełna miesięcznej przerwie spowodowanej niestety drobnymi zmianami w moim życiu, w wyniku których potrzebowałem pokładać parę spraw na nowo. Ale dziś wreszcie wracam do Was z nowymi pomysłami i do tego, co lubię dla Was robić najbardziej, czyli tworzyć filmy i wideo. Tym samym chciałem Wam podziękować, że subskrybujecie kanał, że lajkujecie moje filmy, komentujecie, no i przede wszystkim, że jesteście tutaj ze mną. A żeby nie tracić czasu, w dzisiejszym materiale omówię kolejną świetną obudowę w kwocie do 400 zł, jaka w ostatnim czasie wpadła w moje ręce, a mowa oczywiście o iBox Passion V6. Dlaczego postanowiłem zrobić o niej materiał? Bo moim zdaniem na to zasługuje. Jest nietuzinkowa i swoim designem wyprzedza wszystkie szare skrzynki PC. Także nie przedłużając, zapraszam już teraz na materiał. iBox Passion V6 to obudowa do komputera w kolorze czarnym, produkowana w segmencie przeznaczonym dla graczy. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się solidnie wykonane i muszę Wam powiedzieć, że iBox trafił tutaj całkowicie w moje gusta, bowiem wszystko tu jest naprawdę przemyślane i dobrze przy tym wygląda. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, to projektant wykazał się świetnym projektem i doskonałym wzornictwem. Zdejmowany front obudowy to ala minecraftowe piksele wykonane na przemian z siatki, która przypuszcza powietrze wprost na wentylatory RGB. Przeszklony boczny panel zdejmuje się szybciej, dlatego że wysuwa się go klasycznie do tyłu lub na bok, jak kto woli, i jest przykręcony dwoma śrubami. Szkło nie jest mocno dymione, jak ma to miejsce w niektórych obudowach, także doskonale przepuszcza światło i widok komponentów w czasie pracy, co w połączeniu z oświetleniem daje niesamowicie fajne efekty wizualne. Okno jest pełnowymiarowe i nie przysłania widoku zamontowanych komponentów. Co więcej, obudowa została wyposażona w górny i dolny filtr przeciwkurzowy oraz praktyczny panel wejść i wyjść. Od góry dostępne jest USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0. Przycisk zmiany kolorów został umieszczony na końcu, także nie pomyli się z przyciskiem do resetowania komputera. Do tego mamy oczywiście dwa gniazda audio oraz przycisk zasilania. No oczywiście wspomnieć też należy o diodach, które sygnalizują pracę komputera. iBox V6 to obudowa w formacie Mini ATX, która przyjmie płyty główne w rozmiarach Mini ATX oraz Micro ATX. A teraz troszeczkę parametrów. Wysokość obudowy to 405 mm, szerokość 390 mm, głębokość 210 mm. Maksymalna długość karty graficznej, jaką można tu zamontować, to aż 340 mm, a maksymalna wysokość radiatora na procesorze to 160 mm. Ilość wolnego miejsca do zamontowania dysków twardych można modyfikować. Standardowo są to dwa dyski 2,5 cala oraz jeden 3,5 calowy. Lub rezygnując z dużego dysku, można zamontować do trzech małych dysków 2,5 calowych. Z przodu zamontowane zostały trzy podświetlane kolorowe wentylatory RGB o średnicy 120 mm, natomiast z tyłu umieszczony został jeden zwykły wentylator 120 mm. Maksymalnie można zamontować do 6 sztuk wentylatorów lub chłodnicę wodną w rozmiarze 360 mm naprzód oraz 280 mm na górę. Co warto wspomnieć, że wentylatory podłączone są do huba, który steruje również obrotami wentylatorów, a prędkość zmienia się na dołączonym pilocie RGB. Producent dołączył także magnetyczną listwę RGB o długości 30 cm. Zmiany kolorów dokonuje się poprzez dołączonego pilota lub z przycisku umieszczonego w górnym panelu. Pilot ma zaprogramowanych wiele gotowych trybów świecenia, które możemy dowolnie przełączać. Za sterowanie kolorami odpowiada wbudowany w obudowę kontroler RGB. Zasilacz, jak to w nowych obudowach ATX, zamontowano na dole w specjalnym tunelu, który separuje go od pozostałych części obudowy. Po wyjęciu koszyka na duże dyski twarde zyskujemy sporo miejsca na przechowywanie np. niepotrzebnych kabli. Tylna przestrzeń jest na tyle głęboka, że pozwala na swobodne rozprowadzenie wiązki kabli bez wypychania ich na siłę. Wszystkie raty pozbawione są ostrych krawędzi, a duża ilość otworów montażowych umożliwia doskonałą aranżację kabli. Otwory montażowe do przeprowadzenia zasilania procesora wykonane są nad górną granicą płyty głównej, co bardzo ułatwia ich przepuszczenie po zamontowaniu samej płyty głównej. Podsumowując, trzeba uczciwie przyznać 5 na 5 gwiazdek za wykonanie i wygląd. Koszt zakupu tejże obudowy jest niemały, bo trzeba wydać niespełna 400,
ale według mnie naprawdę warto. Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej wspomniane cechy tego produktu, jakimi są na przykład boczny szklany panel, kontroler RGB z pilotem, czy choćby bajer w postaci dołączonej listwy RGB, uważam, że produkt godny jest swojej ceny i zakupu. Napiszcie koniecznie, co wy myślicie o tym iBoxie, czekam na wasze komentarze, no i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i dzwoneczka. Tymczasem do następnego, cześć!